Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak uzyskać obraz na Smart TV bez rejestratora. Zobaczcie zresztą sami. Odświeżam sobie i mam nasz obraz. Również możecie mieć podgląd na komputerze, jak również na swoim smartfonie. Mało tego, możecie również nagrywać sobie na swój serwer, który stworzycie. A co potrzebujecie, żeby stworzyć taki serwer? Otóż ja na przykład wykorzystuję takie małe urządzonko, to jest Raspberry Pi. Natomiast jeżeli ktoś z Was nie posiada takiego Raspberry, chciałby wykorzystać jakiś komputer, to też nie ma z tym najmniejszego problemu. Możecie sobie zainstalować Ubuntu i na Ubuntu właśnie zainstalować według mojego poradnika taki właśnie serwer, który umożliwi Wam podgląd zarówno na Smart TV, na komputerze, na telefonie, na tablecie również, więc tutaj nie będzie z tym najmniejszego problemu. Więc na początek potrzebujecie jakiś komputer, bądź właśnie, tak jak w moim przypadku, Raspberry Pi. Raspberry Pi jest lepszym rozwiązaniem, uważam, ponieważ pobór prądu jest bardzo mały. Dodatkowo do takiego Raspberry Pi potrzebujecie kabel HDMI i jakąś klawiaturę, żebyście mogli zainstalować system na tym urządzonku. Więc dzisiaj pokażę Wam instalację krok po kroku, a już za tydzień o tej samej porze pokażę drugi serwer. I na tamtym serwerze też będziecie mogli zrobić taki sam podgląd, ale dodatkowo będziecie mogli nagrywać sobie swoje pliki i robić timelapsy, co ciekawe. Zresztą wszystko Wam pokażę później. Różnice w tych dwóch serwerach też omówię, ale oczywiście nie dzisiaj, a już za tydzień, bądź też jeszcze w innym odcinku. W każdym razie, każdy serwer będzie miał swoje plusy i minusy, dlatego też będę pokazywał te dwa serwery. Zabieramy się za instalację. Ja dzisiaj pokażę to na przykładzie Raspberry Pi, natomiast na tym Raspberry będę instalował Ubuntu. Ubuntu przystosowane do tego Raspberry, dlatego też instalacja będzie identyczna, jakbyście mieli jakiś komputer z zainstalowanym Ubuntu i też sobie poradzicie właśnie w ten sam sposób, komendy będą identyczne. Więc na początku musimy zainstalować system na naszym Raspberry. I teraz potrzebujemy jakiś nośnik do tej microSD karty, żeby zainstalować nasz system do Raspberry Pi. I teraz po kolei. Ja oczywiście wszystkie komendy Wam wkleję pod filmem i po kolei musicie robić krok po kroku. Jeżeli chodzi o Raspberry Pi, to tutaj musicie pobrać system. Już Wam pokazuję skąd. Accept. I tutaj właśnie macie informację, co musicie pobrać. I tutaj zobaczcie. Ready for Raspberry Pi 5. Ja posiadam Raspberry Pi 4, więc to nie jest dla mnie system. Następnie inny Raspberry. Tutaj pobieramy sobie właśnie system. I ja pobrałem tą wersję, czyli Ubuntu Desktop i tą będę instalował. Jak już wspomniałem, potrzebujemy ten programik. Ja już go mam zainstalowanego, więc Raspberry Pi Major. Tak. I teraz prosta sprawa. Wybierz model, wybieramy Raspberry Pi 4. Jeżeli chodzi o system, custom i tutaj muszę wskazać właśnie to Ubuntu, które pobrałem. Tu mam zwykłe Ubuntu, czyli jeżeli bym chciał na wirtualną maszynę, bo na wirtualnej maszynie też mam Ubuntu, zobaczcie. Tutaj sobie też zainstalowałem Ubuntu na wirtualnej maszynie. I też mogę sobie korzystać z tego Ubuntu. Tutaj też mógłbym zainstalować sobie serwer i korzystać z tego. Co ważne, jeżeli chodzi o wirtualną maszynę, zanim uruchomicie, musicie wejść Edit Virtual Machine Settings. I tutaj macie Network Adapter i w tym momencie musicie ustawić Bridge, żeby adresacja IP była z Waszego routera. Dzięki temu macie dostęp do swojego serwera z każdego urządzenia w sieci lokalnej. Jeżeli chcecie mieć zdalny dostęp, to musicie oczywiście albo przekierować porty, jeżeli macie publiczne IP, bądź też zainstalować gdzieś OpenVPN i dostawać się przez OpenVPN-a. W każdym razie, my wybieramy Ubuntu dla Raspberry, Open, wybierz dysk, tutaj mamy swoją kartę, klikamy nie, tak i w tym momencie następuje instalacja naszego Ubuntu dla Raspberry Pi.
Więc widzimy się za chwilkę, jak już instalacja dobiegnie końca. Instalacja dobiegła końca i teraz jeszcze potrzebujecie kabel HDMI do Raspberry Pi przeznaczony. To nie jest zwykły kabel. I ja jeszcze dodatkowo używam takiej przejściówki, żeby obraz wyświetlić na komputerze. Dużo osób też pyta, dlaczego nie może podłączyć rejestratora pod laptopa, bądź też próbuje nawet podłączać rejestrator pod laptopa i dziwi się, że nie ma obrazu. Pamiętajcie, że jeżeli macie w laptopie tylko jedno wyjście HDMI, nie wejście, no to podłączając do laptopa pod HDMI, które ma wyjście, nie wejście, to laptop chce też wysłać obraz. Rejestrator wysyła obraz, laptop wysyła obraz, to jak macie to podłączyć? Są oczywiście laptopy, które mają HDMI in, czyli wejście. I wtedy możecie podłączać sobie rejestratory, bądź tak jak w tym przypadku mógłbym podłączyć sobie Raspberry Pi. Natomiast mój laptop nie posiada HDMI in, dlatego też używam takiej oto przejściówki. Wkładam sobie do Raspberry Pi kartę, na którą oczywiście nagrałem wcześniej obraz Ubuntu. Kabel HDMI nie podłączam do laptopa, tylko do swojej przejściówki. I tutaj mam dwa HDMI. Jedno jest wejście, drugie jest wyjście. Oczywiście stąd idzie sygnał, więc ja tutaj wpinam do input, czyli do wejścia. I teraz mogę podłączyć pod USB w komputerze. To już możemy sobie zamknąć. Dodatkowo oczywiście myszkę sobie podłączę i klawiaturę. Jak już mam to podłączone, mogę włączyć zasilanie. Mam podłączone, ale na komputerze nic nie widać, ponieważ ta przejściówka pozwala wyświetlić obraz, używając na przykład OBS-a. Dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu mogę Wam nagrywać film bezpośrednio z komputera. I teraz, jak mam już OBS otwarty, plus urządzenie do przechwytywania wideo, napiszmy sobie Raspberry, nie Integrę, tylko USB wideo, OK i zobaczcie. W tym momencie mam obraz z Ubuntu. Czyli w tym momencie będziemy przeprowadzać instalację na Raspberry Pi. Krok po kroku, żebyście też wiedzieli. Do osób, które będą krytykować, że po co to pokazywać, to jest prosta sprawa, każdy sobie z tym poradzi. Otóż nie, oglądają mnie też starsze osoby, które chcą również skorzystać z tej metody, a nie poradzą sobie bez właśnie takiego poradnika. Jeżeli Ty sobie z tym poradzisz, to możesz przewinąć do przodu, gdzie już mam zainstalowany system i zacząć już wykonywać inne rzeczy. Więc tak, wybieramy oczywiście język polski. Polish. Od razu podłączę internet do tego Raspberry. Naprzód. Naprzód. Musimy tutaj wpisać jakieś dane. Dlatego mam klawiaturę dodatkową, tylko po to, żeby właśnie przejść instalację. Później tą klawiaturę w ogóle odstawiam i ona mi nie jest do niczego potrzebna. Więc wpisujemy sobie Raspberry i nazwa użytkownika nam się uzupełniła. Niech zostanie hasło na poczet tego filmu 1, 2, 3, 4, żeby każdy wiedział. 1, 2, 3, 4. Oczywiście, jeżeli instalujecie, ustalcie swoje hasło jakieś dobre, nie 1, 2, 3, 4 i automatycznie logowanie. Naprzód. System wykonuje restart i mamy nasz system zainstalowany. Teraz, no tutaj przejdźmy to, skip. Ja potrzebuję jeszcze tutaj terminal. Otwieram sobie terminal. Teraz potrzebuję jeszcze zainstalować SSH, tylko po to, żeby już z Raspberry Pi, na przykład z monitora nie korzystać. Tej klawiatury też już nie będę potrzebował. Będę mógł obsługiwać wszystko z mojego laptopa, na przykład na Windowsie, bądź też z innego urządzenia. Na początek robimy aktualizację pakietów. Dobra. Teraz zainstalujemy sobie serwer SSH. Sudo apt install. Enter. Oczywiście tak. Co jeszcze potrzebuję? Potrzebuję wiedzieć, jaki adres IP posiada mój Raspberry Pi, więc potrzebuję zainstalować NetTools. Tak jak już wspomniałem, te wszystkie komendy będziecie mieli na samym dole pod filmem,
Więc w waszym przypadku wystarczy, że będziecie robić kopiuj, wklej i tak dalej. Jak już mamy zainstalowany NetTools, sprawdzamy adres IP i w config. Enter. I mamy tutaj nasz adres IP 142, czyli 192.168.10.142. Więc w tym momencie, żebym nie musiał się męczyć z tą klawiaturą, mogę sobie już odłożyć ją. Tej myszki już też nie muszę korzystać. Tak naprawdę mogę przejść do Windowsa i używać już PuTTY. Każdy oczywiście może robić to dalej na tamtym systemie. Ja używam PuTTY, ponieważ dużo łatwiej jest mi później kopiować stąd do właśnie PuTTY. Wystarczy, że kliknę prawym przyciskiem myszy i już mam wklejone wszystko. Zresztą sami zobaczcie. Czyli wiedząc, że adres IP jest 192.168.10.142 w moim przypadku, w waszym może być inaczej, tak? Wpisuję. No i klikam Enter. Tutaj biorę Accept i wpisuję. Login ustaliłem Raspberry, tak? Enter. I hasło 1, 2, 3, 4. Enter. I jestem już w moim systemie Raspberry. Więc w tym przypadku, jak już mam PuTTY, jestem zalogowany do swojego Raspberry, nie potrzebuję monitora, bo po co? Muszę zainstalować sobie, jak widzicie, Java. Prawym przyciskiem myszy Enter. 1, 2, 3, 4, takie hasło jest. Tak. Właśnie po to zainstalowałem PuTTY, żeby było łatwiej to kopiować, wklejać. Następnie kopiuj i znowu prawym przyciskiem myszy wkleja się Enter. Jest. Następnie musimy pobrać nasz serwer Antmedia. Już pokazywałem w jednym z filmów właśnie ten serwer, więc jeżeli ktoś już wie, jak to robić, może sobie pominąć ten krok i pójść dalej. Ctrl-C, prawy przycisk myszy, Enter. Jak widać, pobrał się i teraz go instaluję. Kopiujemy, klejamy Enter i następuje instalacja serwera Antmedia. Jak już wspomniałem, on ma swoje zalety, ale ma też wady, o których też powiem. Natomiast za tydzień, jeszcze raz powtarzam, pokażę inne rozwiązanie i tamto rozwiązanie też będzie miało zalety i wady. Natomiast moim zdaniem tamten serwer będzie troszeczkę lepszy. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam za tydzień do oglądania. Dlatego też warto zasubskrybować. Jak możecie tutaj zobaczyć, jest pobierana najnowsza wersja. Serwer Antmedia Community Edition. Co oznacza, że jest to wersja darmowa. Ma swoje ograniczenia i o tym też powiemy podczas tego filmu. Serwer mamy już zainstalowany i nawet jest już uruchomiony. Więc teraz pozostaje zalogować się do tego serwera, utworzyć sobie konto i dodać nasze kamery. Więc, aby zalogować się do takiego serwera, jak wiemy, nasze Raspberry Pi ma adres 192.168.10.152 i do serwera Antmedia port jest 5080, więc link wygląda w ten sposób. Enter. I musimy założyć sobie konto. Róbmy OZI.com. Jeżeli chodzi o adres e-mail, możecie wymyśleć swój, nie ma z tym najmniejszego problemu. Hasło. Na poczet tego filmu ja dam proste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Create account. No i trzeba się zalogować. ozicam@ozicam.pl. Hasło. Enter. I jesteśmy tutaj na Antmedia, na serwerze i teraz zaczyna się zabawa. Musimy dodać nasze kamerki. I do serwera Antmedia możemy dodać kamery, które posiadają kompresję H264. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to na przykładzie tej oto kamery pokażę właśnie, o co dokładnie chodzi z tą kompresją. Adres tej kamery IP znam,
więc zaraz Wam pokażę. 192, 168, 10, 50, login admin, no i hasło, które ustaliłem. Jak się zaloguję do tej kamerki, settings, to tutaj mam H265. Jeżeli chodzi o serwer AntMedia, nie możemy dodawać kamer o tej kompresji H265, po prostu nam nie będzie działać, co zresztą Wam zaraz pokażę, dlatego specjalnie tutaj nie będę zmieniał tego na H264, tylko zostawię H265, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Więc jak już jesteśmy zalogowani do serwera, przechodzimy do ustawień. Tutaj możecie włączyć sobie Record Livestream as MP4. Chodzi o to, że możecie właśnie nagrywać obraz z kamer. Tutaj zmniejszam sobie na jeden segment, dzięki temu będę miał troszeczkę mniejszy bufor. No i trzeba zapisać. I to tutaj... jeszcze jedna rzecz. Tutaj musicie też oznaczyć Accept Undefined Streams. Chodzi o to, że jeżeli ktoś znałby adres IP waszego serwera, już nie mówię lokalnie, ale jeżeli będziecie kiedyś instalować gdzieś w chmurze, trzeba to odznaczyć, bo jeżeli będziecie mieli zaznaczone i ktoś będzie znał adres waszego serwera, to mógłby wysyłać streaming. Niepotrzebnie wam łącze zamulać. Więc tutaj trzeba to też odznaczyć. Save. I teraz livestream. I zobaczcie, tu mamy IP kamera. Możemy Auto Discover zrobić, czyli ten serwer automatycznie wyszuka nam kamery w sieci lokalnej po protokole ONVIF. I teraz jako pierwszą dodamy sobie tą kamerkę, będziemy wiedzieli, że ona jest na pierwszej pozycji. Kamera 1, admin. I w przypadku tej kamerki nie zabezpieczałem streamingu, więc po prostu bez hasła jest. Jeżeli chciałbym zabezpieczyć streaming, żeby hasło było wymagane, co zresztą też polecam, to tutaj musiałbym włączyć RTSP Permission Check, czyli musiałbym zrobić on. Na poczet tego filmu tego nie robię, więc przechodząc tutaj do naszego serwera, admin i hasło ja zostawiam puste, robię add offline. Tym się nie przejmujcie, jak wyskoczy Wam coś takiego. I teraz zobaczcie, jeżeli chcę podejrzeć z tej kamerki, która ma H265 kompresję, play, jest niedostępny. Nie da rady wyświetlić obrazu, jeżeli jest kompresja H265. Więc teraz muszę po prostu zmienić tutaj na H264. Apply. I wszystko. I tutaj już po prostu będę mógł wyświetlać ten obraz, jak oczywiście kamerka się zaloguje. Więc dodam sobie kolejną kamerę. Teraz pokażę Wam, na przykład jakbym chciał tą kamerę dodać. To jest kamera na aplikacji IC. Na aplikacji IC kamery może się zdarzyć, że nie dodacie w ten sposób. Zobaczcie, ta kamerka ma adres 164, wybieramy OK. Piszemy sobie kamera 2. Również jeżeli chodzi o login, jest to admin. Klikamy add. I zobaczcie, wyskoczył problem. Nie da się tutaj dodać tej kamerki. Akurat w przypadku tej kamery nie chcę dodać. I co zrobić? Otóż możecie to zrobić w inny sposób. Możecie tutaj stream source. Dzięki temu możecie dodać tą kamerkę po RTSP. Kamera 2. I teraz RTSP 192, 168, 10, 164. Jeszcze zapomniałem jednej rzeczy. Tutaj wpisujemy admin. Dwukropek. Po dwukropku byśmy wpisywali hasło, gdyby ta kamera posiadała hasło. Natomiast w moim przypadku, jeżeli nie ma hasła, to zostawiam puste, tylko robię małpa, adres IP. I w przypadku kamer na aplikacji IC musimy wpisać Real Stream. I teraz robię create. Mamy offline i jest broadcast. Wyświetlam obraz. Mamy. I teraz zobaczcie. Jeżeli chodzi o tą kamerkę, jak pamiętacie, jak mieliśmy H265, nie mogłem uzyskać obrazu z tej kamery. A w tym momencie klikam play. Mamy obraz. Dodam sobie jeszcze dwie kamerki. Dodam tą kamerkę i jeszcze jedna. Na przykład taka malutka. Też posiada protokół RDSP i bez problemu mogę sobie obraz z niej dodać.
Ona działa na aplikacji Camhi, więc też bez problemu tutaj admin. Jeżeli nie zabezpieczyłem protokołu RTSP, no to bez hasła. I teraz mam 4 kamery. I co zrobić, żeby wyświetlić obraz w ten sposób, jak pokazywałem na początku, na przykład na telewizorze, komputerze, czy też telefonie. Przechodzimy dalej. To wszystko już mamy. Musimy zainstalować Apache. Apache 2 tylko po to, żeby móc wyświetlać właśnie kamery na naszej stronie internetowej. Dzięki temu na przykład na telewizorze Smart TV przez przeglądarkę mamy dostęp właśnie do tego serwera i wyświetlamy obraz kamery. Więc kopiujemy sobie tutaj sudo apt install Apache, prawym przyciskiem myszy Enter, hasło 1234 w moim przypadku. W międzyczasie, jak ten Apache się instaluje, to pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Wasze nagrania z tych oto kamer, które dodaliście, będą w tym miejscu. Jak widać, już jest jedna, więc usuńmy sobie to nagranie. I dlaczego nie mamy innych nagrań? Ponieważ te nagrania tylko i wyłącznie wtedy się pokażą, jeżeli zatrzyma się streaming. Czyli w tym momencie klikacie tutaj, robicie stop mp4 record, następnie stop, stop i stop. I to jest właśnie pierwszy minus tego serwera, że musimy ręcznie wyłączać nasze nagrywania, żeby pojawiły się tutaj nasze nagrania. Zobaczcie. No i teraz się nie nagrywa, więc ponownie musimy sobie włączyć start, start, start i start. O co chodzi? Dopóki będziecie mieli streaming aktywny, czyli kamera się nie wyłączy z prądu i nie przejdzie w offline tutaj nasza kamera, czyli ten broadcast nie będzie offline, to do tego momentu cały czas będzie nagrywać plik w MP4 z danej kamery. Czyli jeżeli będzie 2 dni streaming taki, to 2 dni będzie jeden plik cały czas nagrywać. Co oznacza, że taki plik może być bardzo duży. Może zawierać bardzo dużo gigabajtów. I teraz pobrać taki plik, no uciążliwe by było. Dlatego też w następnym odcinku pokażę inny serwer. Będziecie mogli wybrać, jak wielkie te pliki mają być. Czy na przykład 10-minutowe, 15-godzinne i automatycznie system będzie dzielił te pliki. Dzięki temu będziecie mieli podzielone pliki w swoim folderze. Jak widać, Apache już się zainstalował i zobaczcie tutaj, czyli jak widzicie, musimy przejść do tego katalogu i utworzyć plik index.html. Więc przechodzimy cd var www html enter. Podglądamy, jest już jakiś indeks HTML utworzony. On jest automatycznie tworzony przez Apache, więc musimy go usunąć. Sudo rm -r index enter 3-4 enter. Usunęliśmy sobie ten pliczek i teraz tworzymy sudo nano.html enter. I zobaczcie, teraz wystarczy, że sobie skopiujemy ten plik i tam go wkleimy, ale uwaga, zobaczcie na to, tutaj jest adres IP. Jak tutaj wkleję Wam ten kod, ale będziecie musieli uzupełnić ten adres IP według swojego systemu. Jeżeli Wasz system ma inny adres IP, to będziecie musieli tutaj poprawić, a na pewno będzie miał inny adres IP. I dodatkowo musimy zmienić tutaj ten kod. To jest Stream ID tak naprawdę. A skąd go wziąć? Otóż bierzemy go z naszych kamer, które dodaliśmy. I znajduje się on w tym miejscu. Czyli kopiujemy pierwszą, a może od pierwszej zaczniemy. Kopiujemy pierwszą kamerkę i wklejamy. Następnie drugą kamerę kopiujemy i tutaj zamieniamy. I ostatnia kamera. Jak już mamy podmieniony adres IP i tutaj Stream ID, kopiujemy nasz kod HTML, przechodzimy, wklejamy prawym przyciskiem myszy i teraz, żeby zapisać, Ctrl-O, Enter, Ctrl-X. Wychodzimy. Mamy zapisany nasz plik HTML i teraz wystarczy otworzyć adres IP naszego urządzenia, w naszym przypadku Raspberry Pi, czyli ten adres kopiuję
wklejam, Enter, wszystko. Tu widzę, wkleiłem 2 razy chyba to samo. Teraz zobaczę. Tak, w tym miejscu mamy ten sam stream, więc z drugiej kamery mi się nie skopiowało. O, poprawimy. I jeszcze raz, kopiuj. I co ja robię? Ja nie edytuję tego, tylko robię, usuwam to sobie. Enter. Edytuj. Ctrl O. Ctrl X, wychodzę i odświeżam. F5. I teraz mam zupełnie inne kamery. Co jest minusem takiego rozwiązania? To niestety jest duża strata, ponieważ musi być jakiś bufor tego streamingu. Może to być 15 sekund zazwyczaj. Zobaczcie tutaj. Macie 27-32, więc w tym przypadku nie jest to duża strata. Jest to około 6 sekund. Ale kamery są połączone po kablu i dlatego też system wykrywa, że tutaj te kamery mają bardzo szybki dostęp do tego Raspberry Pi. Natomiast tutaj zobaczcie. Tutaj już mamy prawie 30 sekund straty. W tym przypadku no też niedużo. I w tym przypadku, no tutaj zobaczcie, macie 28, minuta 6. Rozwiązanie takie w porównaniu do rejestratora no jest troszeczkę gorsze, ponieważ na rejestratorze, jeżeli podłączymy sobie pod monitor, to mamy w czasie rzeczywistym ten obraz. Takie rozwiązanie daje nam możliwość, oczywiście podglądu na ekranie monitora. Otwieram sobie przeglądarkę. Mam 142 już adres, ale odświeżam sobie. I mam nasz obraz. I jeżeli chodzi o monitor, przynajmniej w moim przypadku, jeżeli chodzi o Smart TV, ja mogę wyświetlić tylko obraz z jednej kamery. Z kamery pierwszej to oczywiście tutaj się zamyka, a tam się otwiera. I tak samo kamera 2 i z kamery 3 jeszcze. Na telewizorze mamy stratę 24 sekundy. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli ktoś zainstaluje sobie ten serwer i zrobi właśnie to w ten sposób, żeby mieć podgląd z kamer na przeglądarce. Dajcie znać, czy właśnie w waszym przypadku, na przykład na Smart TV LG, czy też innej marki, też możecie wyświetlić obraz tylko z jednej kamery. Ponieważ jak widzicie, ja mam Smart TV Samsunga, zarówno jeden jak i drugi, i na obu mogę wyświetlić obraz tylko z jednej kamery. Na komputerze, jak widzicie, bezpośrednio się wyświetla się obraz 4 kamer. Jeszcze Wam pokażę jako ciekawostkę odnośnie tego serwera, co uważam to za minus tego serwera, że nie można dodawać kamer, które nie posiadają kodeka H264. Tak jak w przypadku tej kamery. Ona posiada kodek tylko H265, co zresztą zaraz Wam pokażę. I zobaczcie, tylko w płatnej wersji moglibyśmy używać inny kodek niż H264. W tym przypadku niestety, ale jeżeli chodzi o ten serwer, tylko możemy używać kamery z kompresją H264. Jest to duży minus moim zdaniem. Dlatego też za tydzień pokażę Wam serwer, który omija ten problem i bez problemu taką kamerkę sobie dodamy. W tym przypadku oczywiście też dałoby się to zrobić. Można by było obejść to w taki sposób, który też może Wam wkleję na samym dole. Zobaczcie. Tutaj macie coś takiego. 78 zmieniamy i adres serwera na końcu. Tutaj 242. I teraz tak, mamy taki link. Jak widzicie na samym końcu mamy klucz. To jest klucz streamingu. Czyli teraz musielibyśmy sobie utworzyć live stream, pisać kamera H265. Oczywiście to jest tylko nazwa i możecie sobie dowolnie ją robić. Robicie create. Ja napisałem, żeby kamera H265, żeby wiedzieć, że to jest ta kamera. I teraz kopiuję sobie Stream ID i tutaj na końcu podmieniam ten Stream ID. Teraz mogę po prostu skopiować cały link. I jak mam wklejone Enter i zaczyna się przesyłanie streamingu do naszego serwera.
Zobaczcie. Przechodzę do serwera i tutaj kamera H265 zaczyna robić streaming. Więc mogę sobie teraz podejrzeć obraz z niej. Tej oto kamerki. Mam obraz w ten sposób. Czyli można to ominąć. Można dodawać do tego serwera kamery H265. Natomiast trzeba to zrobić właśnie w ten sposób. Czyli na naszym Raspberry Pi musiałem sobie otworzyć terminal i on musiałby cały czas tak działać. Minus jest taki, że jeżeli zrestartuje nam się serwer, no to ponownie trzeba tutaj wejść i ponownie uruchomić ten serwer. Jeżeli byśmy chcieli kolejną kamerę dodać, to trzeba kolejny terminal otworzyć, czyli prawym przyciskiem myszy, New Window, i w tym przypadku, w tym terminalu drugą kamerę musiałbym dodać i to sobie tak uruchomione musiało zostać. Dlatego nie chciałem uruchamiać to w PuTTY. Tak, tutaj nie chciałem tego uruchamiać, bo jeżeli bym uruchomił tutaj i zamknął nasze PuTTY, no to automatycznie zatrzymałoby przesyłanie streamingu na serwer. I to już wszystko na dzisiaj. Za tydzień pokażę Wam inny typ serwera, na którym również będziecie mogli dodawać sobie kamery, wyświetlać obraz z kamer na Smart TV, tabletach, telefonach, komputerze, gdziekolwiek chcecie. Dodatkowo tamten serwer będzie miał możliwość zapisywania plików z kamer, czyli taki rejestrator będziecie mogli stworzyć z tamtego serwera. Będziecie mogli sobie wybierać wielkość pliku, z jaką częstotliwością ma się zapisywać z danej kamery dany plik. Tamten serwer posiada dodatkową opcję, żeby z kamery można było utworzyć timelapse. Ale ma też swoje ograniczenie, co zresztą powiem w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!